Witam wszystkich. Słuchajcie, kasztany, widzieliście po tytule, nie? Spokojnie, gdzie wy lecicie już przed telewizora? Już do parku? Nie. Tamte kasztany, które my zbieraliśmy w parku, bawiliśmy się nimi, układaliśmy ludziki, czy to w domu, czy w szkole, to są kasztany zwyczajne. Te, które tu mam, to są kasztany jadalne. Tamte są trujące. Można mieć problemy żołądkowe, a te nie. Te są bardzo zdrowe. Tak jest. Mają m.in. witaminy E, C, B6, B9 i składniki mineralne, takie jak wapń, potas, magnez. A magnezu nawet mają, słuchajcie, w 100 gramach 45 mg, mniej więcej. I tymi się zajmiemy. Te kasztany pokażę Wam w dniu dzisiejszym. Jak je przygotować? Takie najzwyklejsze. Ale już widzę, że patrzycie na te babeczki. Tak jest. A niedługo pokażę, jak takie nadzienie do takich babeczek zrobić, bo babeczek jeszcze nie robiłem. I powiem Wam jedną rzecz. Prosty przepis. W sumie są 3 przepisy, o których wspomnę tutaj w filmiku. Ja robię przepis mieszany na kasztany. O 3. przepisie jeszcze opowiem w następnym filmiku. Także nie przedłużając, oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania i bardzo Wam dziękuję za subskrypcję, za lajkowanie oraz za komentarze. Opisujcie Wasze doświadczenie z kasztanami. No i co? Ja sobie pozwolę je zjeść, taką jedną fajną babeczkę z masy kasztanowej. Bardzo ładnie pachnie. Jest naprawdę smaczna. Mi smakuje, mojej żonie też. Pewnie Wam też zasmakuje. Także do zobaczenia, do następnego filmiku. No i oglądnijcie do końca, bo dzisiaj będę mrozić już na zimę sobie kasztany. Trzymajcie się, cześć. Pychota. Mam nadzieję, że chociaż na chwilę przykułem Waszą uwagę tymi kasztanami. Co jest dosyć istotne i ważne? Istotne i ważne to jest wybór kasztanów. I nie chodzi jadalne, niejadalne, bo oczywiście już wytłumaczyłem, że muszą być jadalne. Ale wybieramy te kasztany, które są twarde, ciężkie, nie lekkie. Jeżeli uginają się, od razu tak jak ja, odkładam je na bok i na pewno trafi się jakiś zepsuty. Tak jest. Te lepsze, te cięższe, te twardsze takie, które się nie uginają, zostawiam i będziemy je mrozić. Co potrzeba do mrożenia? Troszeczkę soli. Dlaczego sól? Sól zabija też bakterie i zabezpiecza dodatkowo. Dlatego tylko na minutę wrzucamy do osolonej wody. Na minutę. Ten, co pływa, już może być problematyczny. Może być zepsuty, chociaż niekoniecznie. Gotowe. Minuta minęła. Wyciągamy nasze kasztany, a bardziej można powiedzieć ściągamy, przecedzamy i od razu będziemy je zaraz suszyć. Do mrożenia powinny być już ostygnięte kasztanki oraz przesuszone. Ja tutaj sobie pomagałem ręcznikiem papierowym. No niestety czasu było mało, no bo już nagranie następne zaraz czekało. I w tym momencie tutaj dałem takie lekko jeszcze ciepłe, ale za to suche. Dlatego tutaj tych woreczków nie zamykałem, tylko czekałem, aż to wszystko ostygnie. Mniej więcej po około 250-300 gram kasztanów, bo kupiłem ponad pół kilo, ale mniej więcej po 250 dałem, tak żeby można było sobie zjeść komfortowo. Przystępujemy teraz do pierwszej metody, a może bardziej mieszanej metody gotowania kasztanów. Po umyciu, po wysuszeniu nacinamy krzyżyk na wierzchu kasztana. I jak widzieliście, używam tutaj noża pikutka, który ma piłeczkę. Taki nożyk był u mnie do otrzymania na kanale. Jeden z widzów otrzymał. Ponacinane mamy, przygotowane mamy. I teraz wrzucamy te kasztany do letniej wody, nie do zimnej, do letniej. A w międzyczasie my tutaj sobie już ogarniamy gaz. Nagrzewamy piekarnik minimum do 180 stopni. Wykładam tutaj papier do pieczenia i tutaj patrzymy, jak te kasztany. Tu już bez soli jedziemy. To jest mieszana metoda. Chcecie metodę gotowaną? Proszę bardzo. Wrzucacie do takiej wody i gotujecie mniej więcej od 15 do 30 minut. Ja gotuję tylko 5 minut.
Dlaczego tak długo i dlaczego taka rozbieżność? Ponieważ kasztany mogą być albo młode, albo starsze. Odsadziliśmy kasztaniki. One są lekko jeszcze zamknięte, ale się zaczynają otwierać, jak się wysuszają. Nagrzany piekarnik, wkładamy kasztany do góry właśnie tym nacięciem i też jest to uzależnione od tego, jak długo one przeleżały gdzieś tam, jak długo są świeże. Sprawdzamy, jeżeli widelec wchodzi bardzo gładko, tak jak w ziemniaki, są ok. Pieczemy, jeżeli metodą zwykłą, standardową, pieczemy je około 20 do 30 minut mniej więcej. Ja tutaj krócej je piekłem, około 10-15 minut mniej więcej. Słuchajcie, jakie chrupiące. I takie właśnie mają być, ale trafił właśnie się orzełek, nie jest przypalony. To jest właśnie zepsuty kasztan. Ja spróbowałem go, uwierzcie mi, nie jedzcie, od razu go wyrzucajcie. To jest niesmaczne. Odkładamy, zajmujemy się mrożeniem. Tamte kasztany voilà, mamy gotowe i możemy spożywać. Jak mrozić? Zwykłe woreczki, właśnie tutaj mi lekko zaparowało z wiadomego powodu. Zwykłe woreczki strunowe, do tego słomeczka, odsysamy, gotowe, na zimę mamy kasztany. Podobało się? Zachęcam do lajkowania, do subskrypcji. Oczywiście też dziękuję za lajkowanie i za subskrypcję. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!